Witam i o zdrowie pytam. Wraz z owieczkami w tle. Chociaż to nie owieczki, to jakieś koziołki. Właśnie dotarłem na miejsce. Jesteśmy w Walii. W bardzo pięknym miejscu. I za chwilę pokażę, o co tutaj chodzi. Tylko wezmę parę rzeczy z auta. Dobrze, wróciłem. Więc wybraliśmy się na coś, co się nazywa glamping. Bardziej fachowo glamping. Jest to w pewnym sensie forma campingu, czyli camping. Jednak na słowo glamping składają się dwa słowa. Mianowicie glamorous, czyli cudowny, wspaniały, olśniewający, luksusowy, oraz camping, czyli myślę, że wszyscy znamy znaczenie tego słowa, takie biwakowanie. Tak też glamping to nic innego jak luksusowe biwakowanie. No i można by pomyśleć, dlaczego luksusowe? Na czym ten luksus ma polegać? Ano na tym, że normalnie byśmy byli pod materiałowym namiotem zazwyczaj. A tu mnie wita taka piękna hula. Cześć! Cześć Leonek, cześć! W normalnych okolicznościach byśmy byli pod namiotem. W tym wypadku jest to konstrukcja dość solidna, drewniana. Jak widać z gankiem z przodu. Tam psinka i piękna kobieta korzysta z uroków natury. Nie wiem, czy to słyszycie, ale gdzieś w tamtą stronę dalej słychać szum wody. Tutaj mamy hot tube, czyli takie gorące źródło, gdzie z tamtego kuferka można wziąć drewna, wrzucić do tego oto pieca, zagrzać sobie wody i cieszyć się dobrociami. I czym to się tak różni? O co chodzi z tą kwestią luksusu w stosunku do normalnego namiotowania? No, sprawa jest prosta. W przypadku glampingu często znajdujemy takie atrakcje jak łóżko. Zamiast spać na jakimś materacu, to mamy zapewniony komfort dobrego snu. Niejednokrotnie, aczkolwiek nie zawsze, może pojawić się również kuchnia, telewizor, miejsce, żeby usiąść, czy też prywatna łazienka, w której jeszcze nie wiem, gdzie jest światło, bo dosłownie dopiero tu przyszedłem. No. I na tym właśnie polega glamping. Do niego mogłyby się zaliczać różne rzeczy. Na przykład jest coś takiego jak jurt. To jest taki duży, ogromny namiot rozstawiony i pomimo, że to jest namiot, to jego rozmiar powoduje, że można w nim po prostu zamontować różnego rodzaju luksusy. Jakiego rodzaju? No już zależy od właściciela. Bardzo mocno na plus w tym miejscu jest według mnie to, że nie zrobiono takiej trochę patodeweloperki. Bo ostatnio zauważyłem, że glamping się robi coraz popularniejszy tu w Anglii, w sensie w Wielkiej Brytanii, no bo to jednak Walia. I niestety, ale zaczyna się taka tendencja robić, że stawiają jeden unit obok drugiego, trzeciego, czwartego i one są w dość bliskiej odległości, także traci się tę luksusowość związaną z wyłącznością, że mamy to tylko dla siebie i czujemy się jak w domu, tak? W tym wypadku tutaj tak nie jest. Mamy dużo prywatnego terenu, a najbliższy inny pod, w którym ktoś się znajduje, jest dopiero, może będzie widać, tam za górką. Także nikt nikomu nie wchodzi w drogę, można cieszyć się spokojem, luksusem
popatrzeć na zwierzęta w pobliżu i po prostu cieszyć się różnymi widokami. Nie jestem pewny, bo to jest coś z prądem, widzę, i jest jakaś wtyczka również do prądu. Być może, żeby móc sobie naładować jakiś elektryczny pojeździk. Aczkolwiek wjazd jest na tyle mały, że oczywiście z samochodem byśmy tu nie wjechali, ale może to dotyczy jakichś rowerów elektrycznych i podobnych atrakcji. Pokażę Wam fajną roślinkę. Nie wiem, jak się nazywa, ale ma fajny efekt. Gdy się lekko dotknie jej nasion, to one po prostu wybuchają i wyskakują na zewnątrz. O. Jakiegoś dojrzałego. Ten nie chce Ten. akurat. Na przykład. Spróbuję, bo ten. Który? Spróbujmy ten. O, tak. Najlepsze Tego jest to, dotknij, że je no. ledwie dotkniesz. Nie musisz nawet ich mocno ściskać czy coś. O, i strzela. To tak jak ja. Okej. No bardzo ciekawa roślina. Tak wygląda z daleka. Może ktoś wie, co to jest. Thank you. Witam. Już mamy wieczór. Słońce zachodzi. Jak widać, tylko lekka łuna światła jeszcze się przebija. A my już korzystamy z dobrodziejstw ognia. Tu nasze psinki kochane. O. A tutaj mamy rozpalony ogień. Tli się na całego. Bardzo miło zawiesić sobie oko na ogniu. Także za chwilę będę rozrabiał pewne wino słodkie. Jeśli się nie mylę, to pochodzące z okolic Grecji. Dokładniej to z Patry. Jest to wino słodkie, choć gdzieniegdzie było opisywane jako wino półsłodkie. Normalnie powinno się go używać do deserów i różnych słodkich rzeczy, może do ciast, ale ja zamierzam z niego skorzystać na zasadzie dobrego smaku, bo lubię słodsze wino. Nie jestem fanem takiego cierpkiego wina. I nie twierdzę, że jest gorsze, tylko to jest do specyficznych posiłków. Tutaj leci bardzo fajny kanał, który polecam. Nazywają się Flavor Trip. Jest to para, która nagrywa bardzo fajne kawałki. Takiego trochę house'u, chill out music. Bardzo przyjemne. W każdym razie tak to się prezentuje późniejszym już wieczorem. A jutro postaram się ruszyć troszeczkę dalej. Gdzieś w głąb Walii. No, w głąb Walii. Jesteśmy ogólnie w terenie Snowdonii, na południu Snowdonii. Także jak się będziemy wybierali, to prawdopodobnie gdzieś właśnie w okolice tutejsze. A wiem, że są tu fajne miejsca do odwiedzenia. Także nie wykluczam, że coś jeszcze Wam pokażę. A tymczasem ja idę rozpracować winko i rozkoszować się klimatem, który tu panuje. Winko z Patry. Można spróbować.
Pachnie pięknie, bardzo słodziutko od razu już z wejścia. To jest to. Właśnie o takie wino mi chodziło. Słodziutkie. Samosadne. A few moments later. Dzień dobry. Jest wczesny poranek. Właśnie wstałem. Zaczynam dzień kawką. I powoli na śniadanie znoszę różne rzeczy. Zaraz sobie książkę poczytam. Jak dobrze kawy się napić. Chcę się wybrać jeszcze tutaj za płot. No tu cały czas słyszę szum rzeki. To tak dość mocno. I z chęcią bym sobie zobaczył tą rzekę. Ale chwilowo się tam nie wybiorę. Musi to troszkę zaczekać. Bo moje psy kochane, jak ja pójdę, będą chciały iść za mną. A na razie Amanda jeszcze śpi. I nie ma kto tych psów przypilnować. A nie wiem, czy tam stromo będzie, czy jak, żeby mi który do rzeki nie wpadł. Patrzcie, jakie mam serowe psy. Serek wędzony z serkiem łaciatym. One z chęcią zjedzą takie rzeczy, tak? Zbadać tą rzeczkę. Zobaczymy, co tam znajdę. Tam czekają dwa łobuzy. Nie chcę ich tutaj przepuszczać za bardzo, bo jeszcze nie wiem, co tu zastanę. Ale nie mogę mieć oka na nich dwójkę, kiedy sam tutaj chodzę. O. Fajny pieniek mchem porośnięty. O, i tu są już niebezpieczniejsze rzeczy, bo trochę rozwalone ławeczki. Ale kawkę można tu zostawić na chwilę. Idziemy w stronę tej rzeki. Tutaj już taki jest mini strumyczek, który łączy się z główną rzeką.
czy się wracam. No nie wiem, co moje piesy robią. Opa. Może jeszcze nie mam muchy w kawie. No nie, wszystko pod kontrolą. Jest pytanie, czy psy grzecznie czekają. A jak tam łobuzy? Czekają. Jeden i drugi grzecznie czekał, tak? Dobre psy. Czekały grzecznie. Bardzo dobre. Zajechałem do okolicznej mieściny w celu oczywiście zrobienia małych zakupów. Bardzo daleko do sklepu miałem. Że widać, tam jest Coop za mną. Niestety aż 15 minut autem do miejsca. Od razu przepraszam, bo na pewno skaleczę tą nazwę. Dolgelau. Także przejdę się mały kawałek. Zobaczymy, jak ta mała mieścina wygląda, bo z tego co widziałem, fajna architektura jest. Wąskie uliczki z pięknym widokiem na góry. To skoro już tutaj podjechałem, to można rzucić okiem. Kolejny strumyczek. Bardzo dużo miejsc w Walii ewidentnie ma takie strumyki naturalne, ale no nie dziwi mnie to, bo jest to bardzo górzysty teren. Więc oczywiście, że będą różne strumyki w różnych miejscach. Spójrzcie na przykład tam, za te drzewo. Jeśli sięgnie mi tam. Ja, to jest wysokie. Szczyt praktycznie do chmur. Bardzo prawdopodobne, że to jest najwyższa góra w Snowdonie. Bo gdzieś tutaj jest ona w pobliżu. Ona ma bodajże, jak dobrze pamiętam, do 1000 metrów nad poziomem morza ona jest. Czyli no tak 9 razy mniejsza niż Mount Everest, ale to nie zmienia faktu, że jest duża. O. Tak, tutaj jest dużo. Tak to tutaj wygląda. Muszę przyznać, że architektura jest naprawdę piękna. Przejdę się troszkę dookoła. Muszę jakoś się wrócić. I jeszcze gdzieś do sklepu muszę wstąpić, bo zapomniałem sok kupić. A przydałby się. Mamy też radiowóz walijski. Praktycznie podobny jak w terenach angielskich. I kolorystycznie i ogólnie. Ale bardzo mi się podobają te ramy w oknach czerwone i te rury na czerwono. To taką tradycyjność Wielkiej Brytanii oddaje ten kolor czerwony, bo to przecież te takie skrzynki na listy zazwyczaj są czerwone. No i chyba wszystkim znana czerwona budka telefoniczna. Muszę przyznać, że tu na Walii jeszcze czuć ten fajny klimat takich miejscowości. A już zwłaszcza w taką fajną pogodę jak dzisiaj. No nic. Nie będę przynudzał. Jak będzie coś fajnego, wartego uwagi, to się podzielę. Jeszcze teraz w drodze powrotnej możliwe, że o coś zahaczę. Aczkolwiek nie mogę sobie pozwolić na długie spacery, bo mam rybę, która mi się rozmraża. No nie mogłem się powstrzymać. Poszedłem jeszcze kawałeczek dalej, bo jak tędy wjeżdżałem, bo tym mostem trzeba przejechać, żeby minąć tą rzekę.
taką już szerszą, grubszą. I jak tutaj jechałem, to widziałem, jaki stąd jest widok super. I myślę, że to będzie najlepsze miejsce, żeby mniej więcej zaprezentować panoramę na tą mieścinę małą. To jest właściwie widok, jaki nam towarzyszy, gdy wjeżdżamy tutaj. Jest po prostu powalający. Jakby mieścina w dolinie otoczona większymi górami dookoła. Patrzcie na to. Dawno nie widziałem takiego zabytkowego auta. Ma jeszcze naklejkę jakąś z motu lub czegoś. May 78. Kurde. Ten samochód musi mieć naprawdę dużo lat. Pewnie go mijałem, jak szedłem w tamtą stronę, ale jakoś nie rzucił mi się w oczy. Bo się na innych rzeczach skupiłem. No, ciekawy, fajny pojazd. Kupiłem takie dość ciekawe dwa produkty. Tam była wywieszka, że wspierasz lokalny biznes, jak to kupujesz, więc jak rozumiem, jest to produkowane albo w tej mieścinie, albo gdzieś w pobliżu. Jeden to tak nic nadzwyczajnego bym powiedział, ale bardzo mi się przyda, bo mam dużo sera, a ser i cranberry juice naprawdę super razem idą. Znaczy cranberry juice, może być też cranberry sauce albo jam. Ale to mnie ciekawi. Ja nie jestem fanem miętowych rzeczy, ale tutaj mamy słodką miętę w formie takiej galaretki, jako jelly. I jestem bardzo ciekawy, jak to będzie smakowało, także są to dwie rzeczy warte do stestowania. No, a ja ruszam. Zabieramy się z powrotem, także niedługo się widzimy z powrotem na miejscu. Chciałbym trochę dopowiedzieć więcej na temat glampingu. Co właściwie można zaliczyć do glampingu? To jest trudne pytanie. Postaram się trochę głośniej mówić, bo jestem przy samiutkiej rzece i może być hałaśliwa. No. Ale tak się zacząłem zastanawiać, co właściwie się kwalifikuje jako glamping. No bo jak już wspomniałem wczoraj, są to takie rzeczy jak w jakimś sensie luksusy w terenie kempingowym, czyli biwakowym. No ale jak można to sklasyfikować? Dlaczego w ogóle ta klasyfikacja powstała? Skąd się wziął koncept, aby nazywać to glampingiem? No wydaje mi się, że to dlatego, że próbuję herbatę złapać. Wydaje mi się, że bardzo dużo do rzeczy ma to, że przecież dla przykładu camper albo campervan albo takie łódki, które często na angielskich kanałach są. W Londynie chociażby jest ich pełno i często ludzie w nich mieszkają 365 dni w roku. Co oznacza, że po prostu są tam takie po angielsku facilities. Czyli są takie serwisy w środku jak łazienka właśnie, prysznic, kuchnia, że można tam wyżyć normalnie całorocznie i może nie jest to najprzyjemniejszy sposób życia, przynajmniej nie dla każdego, ale jest możliwy. I nie wiem właściwie, czy campervan, albo camper, albo taka łódka kwalifikuje się do glampingu. A dlaczego poddaję to w wątpliwość? No z takiej przyczyny, że to są jednak mobilne noclegi. No, campervanem można jechać, łódką można płynąć, a glamping chyba się bardziej kwalifikuje pod takie, choć przenośne budowle, to jednak stojące statycznie w miejscu. No i ja bym osobiście zaliczył campervany i łódki do glampingu z prostej przyczyny, dają ci luksus.
A bycie mobilnym według mnie to też jest oznaka dodatkowego luksusu, bo możesz się przenieść w każdej chwili w inne miejsce. Ale nie wiem, czy to się kwalifikuje do tego. Z pewnością kwalifikują się takie rzeczy jak pody, czyli to, w czym teraz ja się zatrzymałem. Kwalifikują się jakieś drewniane chatki mniejszego rozmiaru. Kwalifikuje się to, o czym wcześniej już mówiłem, tak zwane jurty, czyli duże namioty. I różne inne bariery, bo niektórzy nawet kupują na przykład kontenery i kontenery przerabiają na takie budynki troszeczkę mieszkalne i z tego też można zrobić glamping tak naprawdę. Koncepcji jest bardzo dużo. Widziałem glampingi takie, że ktoś na przykład właśnie campervana zaparkował, ale najzwyczajniej w świecie nim nigdzie się nie przemieszczał, nie jeździł. I był statyczny w takiej sytuacji i mógł służyć jako glamping, komuś można go wynająć. Także jest to naprawdę też ciekawy koncept. No, przyszedłem troszeczkę nacieszyć się widokami tutejszymi. A przy okazji troszeczkę pogadać do kamery właśnie na temat tego, czym ten glamping tak właściwie jest. Nie wiem, czy jest to popularne na przykład w Polsce. Wiem, że tradycyjne biwaki są i są też takie domki letniskowe nad różnymi jeziorami. I myślę, że taki domek letniskowy też by mógł się przynajmniej częściowo kwalifikować do tej kategorii glampingu. Myślę, że takim głównym wyznacznikiem glampingu jest bliskość do natury bez rezygnowania z pewnych codziennych luksusów życia codziennego. I jeżeli ci to są w stanie zapewnić, no to chyba to by był glamping wtedy. A teraz idę coś zaryzykuję zrobić, bo jeszcze nie testowałem kamery pod tym względem. Także pójdziecie popływać. Chyba zdało sprawę. Do zwarcia nie doszło, więc może nurkować kamera. Testuję ogólnie nową kamerę. Także teraz content będzie troszeczkę być może w lepszej jakości i rozdzielczości. Zaraz sam do tej rzeki wpadnę. Także bardzo polecam takie wypady glampingowe. Jak się chce człowiek wyciszyć, uciec od cywilizacji trochę, pobyć w naturze, w ciszy, w spokoju, to jest naprawdę fajna sprawa. A dla mnie to jest potrzebne, bo ja bardzo dużo czasu przed komputerem spędzam, przed ekranami i no, żyć nie umierać. Troszeczkę wdechnąć natury. Co prawda technologia dalej ze mną jest. Jakby nie patrzeć, gadam do kamery. Mam też telefon. Wziąłem ze sobą laptopa. Ale staram się za dużo nie spędzać z tym czasu. Wolę jednak zdecydowanie usiąść, herbatę wypić. Wziąć sobie książkę, poczytać. Wygrzebałem jakąś starszą książkę, której jeszcze wcześniej nie miałem okazji czytać, pod tytułem Świat Zofii. I z tego co widzę, jest to książka głównie o filozofii, ale w bardzo ciekawy sposób opisana. Z perspektywy małej, dziecka jakiegoś, który wchodzi powoli w dorosłość, jakiejś dziewczyny o imieniu Zofia. Może ktoś czytał, może nie. Kilka pierwszych stron przerobiłem i na razie
Uważam, że nawet ciekawa lektura. A teraz zdróweczko. Mam nadzieję, że będzie słychać, co w ogóle mówiłem, bo tam jednak przy tej rzece jest hałas. Ale starałem się głośniej mówić. A ja tymczasem mykam. A wam dam jeszcze zerknąć w korony drzewa. Jeszcze chciałem parę słów powiedzieć o tym przysmaku. Salted caramel. Kupiłem też tutaj lokalnie. Jak sądzę, jest wyrabiany tu w pobliżu. Mamy nawet napisane, że przynajmniej na 100% jest baked in Wales. Ale czy naprawdę tutaj lokalnie, aż tak dosłownie obok, to trudno mi określić. Niemniej jednak jego ciągliwość i struktura jest po prostu superowa. O, jak się ciągnie karmelek. Jest super słodkie, wręcz przepyszne. Dla smakoszy słodkiego to jest raj. Idę jeść dalej. Późne śniadanko w dość nietypowym miksie, bo wczorajszy McPlant z McDonalda, kanapeczki z serem wędzonym, herbatka. Tu mam takie kawałki jakby kurczaka wegetariańskiego. Jak mnie pszczoła nie dziabnie, to może sprezentuję. O, jak leży primadonna. O. I to wszystko razem z papryczką wymieszane. Do tego trochę ogórków, sosiki i cranberry juice. Także smacznego. No, zaczynam powoli rozgrzewanie. Słońce już zaczyna powoli zachodzić. Nie chcemy czekać za długo. Na razie tyle drewna dałem. Będę powoli odpalał i podgrzewał wodę. I zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Płonie już w najlepsze. O, tu. Całkiem elegancko. Przykryłem też to taką, tą pokrywą taką termo, co trzyma ciepło, bo wyczytałem, że szybciej się nagrzewa woda, kiedy jest przykrycie. No ma to sens, tak samo jak gotujemy wodę w garnku, to pod przykrywką oczywiście szybciej się to stanie. Także czekamy. Tego mi trzeba było. Tu z komina leci bucha para. W piecu grzeje. I można się porelaksować. Teraz czekamy, aż się trochę drewienko wypali, bo potrzebujemy samego węgla, żeby na żarze zrobić rybkę. Także niech się krata trochę wypali i niech się drewno trochę wypali. I będziemy działać. Teraz wieczorna runda jedzenia. Tak zwane wine leaves, czyli taki ryż zawinięty w liście z winorośli tej, co winogrona na niej rosną. Do tego sałatki przepyszne, pieczywko, soki i niebawem już prawie gotowe i rybka i kolba kukurydzy. Także wieczorne zajadanie z widokiem na dość ciekawy zachód. Dzień dobry. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Właśnie rozpracowuję kawkę. I wita mnie mała, piękna księżniczka włochata. No i zaraz trzeba się pakować i zabierać się. Szczęście w nieszczęściu, że dzisiaj już pogoda się taka, przynajmniej póki co o poranku
No to taka pochmurna się wydaje. Także najlepszą pogodę akurat złapaliśmy, bo mieliśmy słoneczny calutki pobyt. Jeszcze dzisiaj pewnie zajedziemy w parę miejsc, bo stąd wyjeżdżamy wcześnie rano. No i mam cichy plan tu i tam zajechać. Także jeszcze się widzimy.